Zapraszam Was na materiał o czujniku wilgotności gleby, gdzie w końcu udało mi się znaleźć taki czujnik, który może konkurować z Miflora, który kosztuje ponad $20, gdzie ten oto czujnik wilgotności gleby na Zigbee kosztuje jedyne $5. Było już kilka filmów na moim kanale o czujnikach wilgotności gleby, no i w końcu jest ten, który działa dobrze. Jest on bardzo podobny do mojego poprzedniego, który testowałem, ale tutaj działa wszystko jak należy. Więc robimy testy, zobaczymy jak wygląda ten czujnik w Home Assistant, no i przekonacie się, czy warto taki czujnik kupić. To wszystko i nie tylko w tym materiale. Rozważ subskrypcję, SmartTube zaprasza, zaczynamy. I mam kolejny czujnik wilgotności gleby. I jak wspominałem w intro, wydaje mi się, że on jest nawet taki sam jak mój ostatni, który testowałem. No ale teraz po prostu bardzo dobrze sprawdzałem, jaki kupuję, czy na pewno są komentarze ok, bo niektórzy pisali, że po prostu są wadliwe i dlatego tak to wygląda, że po prostu ten mój akurat nie działał. Kupiłem ten egzemplarz za $5,2. Teraz widzę, że na tej mojej aukcji kosztuje trochę więcej, ale wrzucę Wam link oczywiście do najtańszego, który ma dobre opinie i gdybyście też byli pewni, że działa poprawnie, a nie nadziali się na kominę jak ja poprzednio. Więc to jest czujnik wilgotności gleby. Ma on również czujnik temperatury i wilgotności powietrza, ale w tym czujniku ja chciałbym się skupić na tym co mierzy pod powierzchnią, czyli tą wilgotność gleby. Brakowało mi w sumie jeszcze tego, żeby mierzył temperaturę gleby, bo to dosyć też jest ważne w przypadku na przykład jakichś kwiatów doniczkowych, gdzie na przykład są nałożone na promienie słoneczne i czasami po prostu w środku mogą się zagotować i wydaje mi się, że jakbym to wiedział, że takie coś się dzieje, to po prostu bym mógł szybko zareagować. Czasami możecie sobie nie zdawać sprawy, jak takie słońce, które pada na doniczkę, może rozgrzać w środku ziemię, no i po prostu niszczyć waszego kwiata. Ale ten czujnik działa na protokole Zigbee 3.0, czyli potrzebujecie do niego mieć bramkę. Są dwie wersje takich urządzeń. Jedna, która działa z Home Assistant i oczywiście potrzebujecie też bramkę do Home Assistant, która ogarnie Wam Zigbee. No i druga wersja to jest też na Zigbee, ale taka, która działa również z Tuya Smart. Więc macie dwie wersje, uważajcie, którą kupujecie. Wydaje mi się, że ta, która działa z Tuya, będzie też działała z Home Assistant, a ta, która jest tylko na Home Assistant, nie działa Tuya. Więc na to zwróćcie uwagę. No i tutaj warto wspomnieć, że to urządzenie działa na paluszki, na baterię AAA. Potrzebne są dwie sztuki. Można się dostać do tego. Tutaj zobaczcie, dwie sztuki baterii AAA. No i to dzięki temu, że te baterie też są większe, na pewno dłużej taki czujnik wytrzyma. A nie jak na przykład przy Miflora, które kosztuje ponad $20, no ale wiem, że dobra, działa super, no ale po prostu bateria guzikowa w przypadku Miflora i łączności BLE naprawdę szybko u mnie pada. Te baterie, nie wiem, może też nie były jakieś jakościowo super, no nie wiem, ale po prostu wszystkie baterie, które wkładam, potrafią bardzo szybko się wyczerpać i to jest, wydaje mi się, że kwestia tygodni, żeby po prostu już ten czujnik nie działał. No i co robimy? Jak chcemy używać ten czujnik, to musimy go po prostu wepchnąć w ziemię. Tu mamy taką linię, do której maksymalnie możemy wcisnąć ten czujnik, czyli powiedzmy coś takiego. Mój palec to jest powierzchnia ziemi i tak możemy go najwyżej wcisnąć, a reszta powinna wystawać, żeby czujnik działał poprawnie. Na nim mamy przycisk do włączenia, do parowania, do zainicjowania, wysłania zczytanych parametrów aktualnie, bo czujnik możemy też konfigurować, żeby też nie wysyłał co chwilę danych, ale na przykład podejdziemy i klikniemy w ten przycisk, no to wtedy te odczyty powinny pójść wtedy do sieci Zigbee, powinny polecieć do hubu, do gatewaya Zigbee i powinny być wtedy widoczne już Home Assistant czy Tuya. No i jeśli chodzi o same urządzenie, to by było wszystko. Ale zobaczmy, co jest jeszcze w manualu. Czasami ciekawe rzeczy tam piszą, więc zobaczmy, czy jest coś wartego wspomnienia, bo to co dostajemy, to mamy pudełeczko, gdzie jest wspomniane, z czym urządzenie działa, jak wygląda, no i
i tyle, nic więcej. No i jeszcze może właśnie, że działa na Zigbee 3.0, jaką potrzebuje baterię, no i dokładność pomiarów. No i mamy kilka ważnych rzeczy, wydaje mi się, w manualu, ponieważ ciśnięcie przycisku przez 3 sekundy powoduje wejście w parowanie i urządzenie możemy wtedy dodać na przykład do Home Assistant. Mamy również informację, że sensor co 30 sekund standardowo wysyła dane o swoich odczytach. No i wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, sensor działa na 3V, czyli to oznacza, że tylko baterie alkaiczne, które mają 1,5V, będą tutaj poprawne, powinny być tutaj używane, czyli wszystkie baterie, które są do ładowania, mają volty 1,2, czyli razem będziemy mieć 2,4 i to jest często za mało, może powodować to, że na przykład urządzenie dobrze nie działa. No i tutaj na pewno też może powodować to, że to urządzenie nie będzie długo działało, bo na przykład te właśnie napięcie będzie zbyt niskie i po prostu urządzenie przestanie nam w ogóle działać. Czy naładowane akumulatorki, które mają 1,2 często będzie ok, ale już na początku będą po prostu miały status, że nie są takie naładowane, no i szybko mogą paść. No i to byłoby, wydaje mi się, że wszystko, jeśli chodzi o to urządzenie. No i teraz pomożemy po prostu przejść do włożenia baterii, no i dodania do Home Assistant i zobaczenia, jakie encje są dostępne. Dobra, i mam te baterie jakieś Panasonica, alkaiczne, chociaż na rynku możecie również znaleźć, które są 1,5V i one są będą drogie, mają w środku elektronikę, no i są ładowane na USB-C, więc poszukajcie teraz takiego, a może dam Wam też link do tego produktu w opisie filmu. Oczywiście do tego produktu teraz znajdziecie link w opisie filmu, no ale też jest taka możliwość, może też warto czasami więcej wydać na raz, ale po prostu już potem nie dokupywać tych baterii i zawsze może ich zabraknąć. Jak na przykład kupicie sobie 4, jedno macie naładowane, jedne wsadzone, no i potem wymieniacie bez żadnego problemu. Dobra, jeśli chodzi o baterię, no to musimy wsadzić w tą stronę. Ok, jeśli chodzi o urządzenie, nie ma nic. O, jak dopiero wcisnąłem raz, urządzenie zaczęło migać na czerwono, jak widzicie. No i teraz zakładam, że jest w trybie parowania, więc możemy przejść do Home Assistant. No i dodam sensor do mojej sieci Zigbee. Ok, jestem już w Home Assistant. Tak jak zawsze przechodzimy do Zigbee to MQTT, bo zezwalamy na dołączanie nowych urządzeń. No i patrzymy, co się dzieje. Urządzenie nadal mruga na czerwono. Device left. Dlaczego device left? 2C9. O, 2C9, dobra, mamy to. Soil calibration, soil sampling, soil warning i to jest właśnie to urządzenie, super, bardzo bez problemu dodało się. Teraz możemy je tutaj wyszukać, o, i mamy, więc ja w to wejdę urządzenie od razu. Zdjęcie urządzenia się zgadza. No i teraz możemy przejść do eksponowanych funkcji, czyli NC, co tu widzimy, czy jest dry, prawda, ok, temperatura, powiedzmy jeszcze troszeczkę może być temperatura póki co jest za wysoka, na pewno tyle tutaj nie ma, humidity, może soil moisture 0%, ok, zgadza się. O, możemy zmienić Celsjusze na Fahrenheity, temperature calibration, czyli jeżeli na przykład widzicie, że temperatura się rozjeżdża lub jak widzicie poniżej wilgotność czy powietrza, czy gleby, możecie to po prostu sobie zmienić. Na przykład, nie wiem, dodać 2 stopnie, odjąć 2 stopnie. Oj, kliknąłem. O, i tutaj jeszcze jest temperature sampling. Mamy ustawione na 30 sekund, tak jak mówiłem, standardowo. Jeżeli chcemy częściej dostawać informacje o tym, albo rzadziej, no to po prostu możemy to zmienić. Mamy możliwość od 5 sekund do 3600 sekund, więc ja na przykład jeśli chodzi o 30 sekund, to bym powiedział, że może nawet by na minutę to zmienił, bez żadnego problemu. Tu mamy jeszcze soil warning, czyli możemy mieć też również ostrzeżenie, zakładam, czy to będzie prawda, fałsz na NC i na przykład jeżeli wilgotność gleby będzie niższa niż 50, jak tutaj mam ustawione, no to wtedy ta encja przejdzie w stan prawda. No i jeśli chodzi o baterię, mamy 100% i ring quality 200, no jestem dosyć blisko mojego koordynatora Zigbee, więc no to ta jakość będzie też bardzo dobra. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o Home Assistant. Widzicie, że temperatura już zaczyna maleć, więc spoko, to pasuje, ale no a co do reszty,
Super, wszystko jest dostępne, możemy wszystko zmieniać, więc w pełni konfigurowalny sensor, o to chodziło. No i teraz tylko musimy sprawdzić, czy na pewno dobrze działa, a nie tak jak mój poprzedni, który w ogóle wypadał źle, więc przechodzimy do fazy testów. Ja wsadzę urządzenie w kwiatek, ale w domu i zobaczymy, jakie będą odczyty. Zostawimy to na trochę, podlejemy, zobaczymy, jak to rośnie. No i jeszcze muszę znaleźć mojego MiFlora i też dla porównania będziemy szczytywać oba sensory, no i porównamy wyniki. Jestem już po testach, jak widzicie pokazuję dwa wykresy. Jeden wykres, który znajduje się na dole, jest to właśnie ten czujnik wilgotności gleby, o którym jest materiał, a u góry znajduje się czujnik, do którego będziemy porównywać. Możemy zaznaczyć, że on będzie ten poprawny i pomimo, że już ma swoje lata, to jest ten MiFlora HHCC, bo taki jeszcze mam skrót. No ale najpierw zacząłem od wsadzenia tego czujnika tańszego i po samym wsadzeniu do kwiata, do ziemi, po prostu nic nie wskazywał. Poczekałem dosyć długo, bo tutaj minęło powiedzmy 12 godzin i nic się nie wydarzyło. Dopiero jak zalałem wodą, nie wiem, ta wilgotność się po prostu zmieniła na tyle, że ten czujnik wysłał informację do mojej sieci Zigbee, że jest po prostu ta zmiana. No i tutaj poszło do 100%. Wtedy też jeszcze nie trzymałem tego MiFlora w tej doniczce, więc zobaczyłem, co się dzieje. No i tutaj możecie zobaczyć, że ta wilgotność skoczyła i potem przez te parę godzin po prostu malała, aż potem utrzymywała się na poziomie około 10%. I porównując to do moich poprzednich testów, to już tu warto zauważyć, że ten poprzedni już tutaj na tym etapie nie wskazywał dobrych wyników, no a ten już jest ok. Chociaż ta wilgotność jakoś spadła dosyć szybko i poszła do 10%, ale tej wody też za dużo tam nie nalałem. No i lałem tak, że bezpośrednio po prostu pod ten czujnik. No i potem co postanowiłem, no to wsadziłem ten czujnik MiFlora, ten sam kwiat tuż obok, no i to co mi się pojawiło to 23%, a tu na dole mamy 10%, więc około ponad 10% różnicy poziomu wilgotności, tylko MiFlora ma inny sposób odczytu tej wilgotności, a inny ma też ten tani czujnik. No i zakładam, że też za to tutaj właśnie płacimy. No i potem co zrobiłem, no to zalałem jeszcze raz wodą i tutaj ten jeden i drugi był w tym samym miejscu. No i tutaj MiFlora skoczyła do 63, no a ten tani czujnik do 100%, no i zaczął spadać i gdzieś się zatrzymał na około 38%, no a MiFlora na 29%, więc znowu mamy około 10% różnicy na tej wilgotności. Czy to jest dużo? To tutaj mamy parę procent wilgotności jako nasz taki error. Pamiętajcie, że możemy też skalibrować ten czujnik, na przykład dodać mu te 10%, czy na przykład odjąć. No i potem co zrobiłem, to postanowiłem, że może przeniosę ten czujnik do innego kwiata. Tutaj chyba coś miałem podłączeniem do mojej bramki BLE, bo MiFlora działa na Bluetoothie, no a ten tani czujnik na Zigbee. I tutaj na Bluetoothie coś nie tak się łączyło z moją siecią, moją bramką, ale na Zigbee było ok. No i widzicie, że znowu zalanie ładnie do góry i potem spada. No i utrzymuje się około 32%. No i tu mamy już większą różnicę, bo tu mamy około 12, 13, więc tu już mamy tę różnicę 20%. No i potem co robimy? To tutaj gdzieś tą bramkę powiedzmy przyniosłem lepiej, no i w lepsze miejsce, gdzie był lepszy zasięg. No i znowu lejemy wodę i patrzymy co jest. No tutaj skoczyło do 50 prawie procent. Tu mamy znowu 100, no i spada. I teraz gdzie się utrzymuje, to tutaj mamy poziom 60, no a tu poziom 26, więc tutaj już się naprawdę duża różnica zrobiła i to był poprzedni tydzień, jak tu widzicie. Jeszcze zobaczymy na kolejny. Tu jeszcze chyba coś kombinowałem. Aha, wyciągnąłem czujnik i go wsadziłem jeszcze raz, no i potem mi spadło do 8, no a tu było 21.
więc nie jestem do końca przekonany, jak to działa i czy to dobrze działa. Na pewno reaguje na wilgoć, jak tu widzicie, no ale jednak po wyciągnięciu i ponownym wsadzeniu, wydaje mi się, że no powiedzmy prawie w te same miejsce, no odczyt jest zgoła inny, więc tu mamy 50, reaguje na 11. Więc tutaj powiedzmy, że no coś jest nie do końca w porządku, ale no patrzymy tutaj na poprzedni tydzień, no to wszystko ładnie reagowało, było widać, że ta wilgotność spada, no ale czy to jest poprawne? No trudno mi teraz tutaj to powiedzieć jednoznacznie. Na pewno oceny tego czujnika są znacznie lepsze i wydaje mi się, że nie wiem, ocena chyba na AliExpress jest chyba 4,7, więc to jest i tu naprawdę dużo jest zakupów i czytałem różne komentarze i ludzie są zadowoleni i mówią o tym, że to dobrze działa, więc no trudno mi tutaj naprawdę konkretnie coś powiedzieć, że coś jest nie tak, no i po prostu widać, że to działa. Jeżeli na przykład było cieplej, no to wtedy ta wilgotność bardziej malała. Ja jeszcze będę testował, może zrobimy coś takiego, że ja zaleję jakąś doniczkę bez żadnych kwiatów, może na przykład na dworze i po prostu jakiś upalny dzień zobaczymy, jak to rośnie, jak maleje wilgotność i również postawię potem w domu i teraz zobaczę, jak to maleje. Bo na pewno powinna być wtedy różnica, no ale teraz pogoda powiedzmy mi na takie rzeczy, na takie testy jeszcze nie pozwala, ale na pewno jesteśmy w lepszej sytuacji niż w poprzednim czujniku, gdzie po prostu on kompletnie wskazywał jakieś nie mające sensu odczyty. A tutaj działa wszystko dobrze. To możemy jeszcze o tym czujniku powiedzieć, że jednak długość tej sondy, która jest wbijana w ziemię, wydaje mi się, że jeżeli by to było nie 2 razy więcej, albo że były takie właśnie czujniki, to mogłoby być troszeczkę to lepiej, bo jednak doniczki mamy takie, że potrafią być duże, woda się często właśnie osadza na bardziej przy dnie, a tu mierzymy jednak powiedzmy tą wilgotność, nie wiem, na 10 centymetrach i to nie wydaje się zbyt głęboko. Jeżeli na przykład byśmy chcieli mierzyć, wydaje mi się, że trawy wilgotność, no to tutaj ta głębokość tej sondy uważam, że jest wystarczająca, ale jeżeli chodzi o jakieś kwiaty w doniczkach, gdzie są one duże, no to tutaj może to nie być takie wiarygodne i po prostu troszeczkę może to zakłamywać. No i teraz podsumowując ten czujnik, no to mamy za mniej więcej $5-6 czujnik wilgotności gleby, który wydaje mi się, że konkuruje z Miflora i wydaje się być to dobry przeciwnik, który jest bardziej budżetowy, działa na Zigbee, nie mamy tutaj takiego problemu z połączeniem z naszą bramką jak w przypadku Miflora, gdzie mamy BLE i te czujniki możemy używać w dalszej odległości, na przykład w ogrodzie, od naszego domu, od naszej bramki, bo Zigbee zasięg jest znacznie większy niż BLE i tutaj na pewno z tym wygrywa czujnik, ten tańszy czujnik, ale te odczyty czasami są niepewne i tutaj jeszcze warto się temu przyjrzeć. Jeżeli wy macie jakieś czujniki albo może macie taki czujnik i właśnie chcieliście zobaczyć, jak on się u mnie sprawuje, no dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że link do tego produktu, dokładnie co ja zakupiłem, znajdziecie w opisie materiału. Wydaje mi się, że póki co jest to najlepszy czujnik wilgotności gleby, jaki miałem możliwość testować i kupiłbym go ponownie, bo jak przy Miflora, to jednak ta cena odstrasza, no i to, że działa po prostu na BLE. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie proszę w komentarzach, a ja na ten moment dziękuję za oglądanie, rozważcie subskrypcję, do następnego razu, cześć!